Tak, za chwilę rywalizacja sztafet. To właśnie lista startowa tej konkurencji. Oczywiście te czasy zgłoszeń są takie orientacyjne, pokazują gdzieś kto powinien się liczyć, no ale to też oczywiście różne nieraz składy tych sztafet, różne okoliczności rozgrywania tej konkurencji, która raczej jest charakterystyczna dla wielkich imprez, a nie meetingów lekkoatletycznych, tych komercyjnych. Zwłaszcza, no ale zobaczymy, bo ciekawie będzie, to na pewno. To nie ulega wątpliwości. W zeszłym roku sztafeta AML-u Słupsk, która akurat bronić tytułu nie będzie, wygrała przed MKS-em Aleksandrów Łódzki i AZS-em UWM Olsztyn. Olsztynian też nie ma na liście startowej. Jest za to MKS Aleksandrów Łódzki, on na torze 9. Antczak, Jabłoński, Dudkiewicz-Uliński to skład tej sztafety. Na torze 8 Zawisza Bydgoszcz, Kłosowski, Cichowski, Śmiertka, Tomalczyk. Tor 7 STS Pomerania Szczecin w składzie Chmiel, Wiatrzyk, Klęk i Stańczyk. Na torze 6 Stal Ostrów Wielkopolski, Wojtasik, Brudło, Zimniak, Rak. Wczoraj pech w sztafecie 4x100, by dzisiaj już pałeczki nie gubili zawodnicy z Ostrowa. AZS Łódź na torze 5 Maj, Miller, Szczepańczyk i Mirowski. Tor 4 zajmuje WKS Wawel Kraków w składzie Młynarczyk, Zapała, Łakomy, Banaszek. Tor 3 w zestawieniu Surma, Adamczyk, Remisz i Duda, Pogoń, Ruda Śląska. A na torze 2 MKS MOSM Bytom, Neumann, Świerczyna, Łuczak, Majeranowski. Sztafeta 4x400 metrów mężczyzn, bieg finałowy tej rywalizacji. Jedna, jedyna seria oczywiście, a więc kolejność na mecie będzie równała się kolejności też na podium. Z medalistów, tak jak mówiłem, z zeszłego roku tylko MKS Aleksandrów Łódzki, on na najbardziej zewnętrznym torze 9. Mocne sztafety ze Szczecina, z Ostrowa, z Bydgoszczy. Popatrzmy, jak to będzie wszystko wyglądało. No i ruszyli panowie, którzy biegną na pierwszej zmianie. W zespole z MKS-u Aleksandrów Łódzki Kacper Antczak, w Zawiszy Filip Kłosowski, w Pomeranii Szymon Chmiel, w Stali Ostrów Aleksander Wojtasik, w AZS-ie Łódź Piotr Maj, w WKS-ie Wawel Wojciech Młynarczyk, w Pogoni Ruda Śląska Igor Surma i w MKS-ie MOSM Bytom Borys Neumann. Widzimy, że bardzo mocno rozpoczęli bydgoszczanie. Filip Kłosowski już zrównał się z zawodnikiem MKS-u Aleksandrów Łódzki Kacprem Antczakiem. Oczywiście wyrównanie dopiero w dalszej części rywalizacji, więc tutaj jeszcze te różnice pomiędzy poszczególnymi ekipami, nawet jeśli są wyraźne, to wcale nie musi to oznaczać, że jest jakaś gigantyczna dysproporcja. Ostatecznie jako pierwsi zmieniają zawodnicy STS Pomeranii Szczecin, czyli Szymon Chmiel. On przekazuje pałeczkę Hubertowi Wiatrzykowi. Pomerania na prowadzeniu, zaczyna gonić zespół Stali Ostrów Wielkopolski. W tej drużynie na drugiej zmianie Hubert Brudło, cały czas mocno biegnący zespół MKS-u Aleksandrów Łódzki. Hubert Jabłoński na drugiej zmianie. Jabłoński, który pod ten niezbyt przyjemny fakt dyskwalifikacji Jakuba Zachary we wczorajszym finale 400 metrów przez płotki zyskał trzecie miejsce na podium, zdobył brązowy medal tej konkurencji. Spojrzał teraz w oczy swojemu konkurentowi Hubert Jabłoński, on za chwilę przekaże pałeczkę Danielowi Dudkiewiczowi. Zażarta walka między nim a Hubertem Wiatrzykiem. Wiatrzyk za chwilę zmieni się z Konradem Klękiem. Na prowadzeniu zespół MKS Aleksandrów Łódzki, druga STS Pomerania, na trzecie miejsce przesunął nam się zespół, zdaje się, AZS-u Łódź, Kajetan Szczepańczyk tutaj teraz biegnący, tak jest. Dosyć małe te różnice pomiędzy poszczególnymi sztafetami. Zaczyna się przesuwać Wawel Kraków, też zbliża się Stal Ostrów Wielkopolski. Tutaj jeszcze nic nie jest pewne, za moment zmiany numer 4 będą wykonywane w poszczególnych ekipach. Widzimy na prowadzeniu
prowadzeniu biegnącego Daniela Dudkiewicza, reprezentanta MKS-u Aleksandrów Łódzki. On ma jakieś 2-3 metry przewagi nad Konradem Klękiem, ale świetnie pokonany łuk przez niego i przez Nikodema Zimniaka. Zawodnik Stali Ostrów Wielkopolskiej w tym momencie na trzecim miejscu, a Pomerania odzyskuje prowadzenie. STS Pomerania Szczecin na prowadzeniu, Franciszek Stańczyk teraz jako ostatni biegnący w tej sztafecie w zespole Aleksandrowa Łódzkiego Kacper Uliński, natomiast w AZS-ie Łódź Adam Mirowski. Na czwartej zmianie w Stali Ostrów Piotr Rak, a w Wawelu Kraków Karol Banaszek. Duża dosyć przewaga wyprowadzona teraz przez Franciszka Stańczyka. Taki cios, można powiedzieć, w stronę rywali, pokazał, że raczej nie mają z nim szans. 200 metrów piekielnie mocnym tempem pokonane przez Franciszka Stańczyka. Pytanie tylko, czy na drugich 200 metrach jego zmiany sił mu nie zbraknie. Jeszcze próbuje gonić Uliński z Aleksandrowa Łódzkiego, ale musi uważać, bo atakuje go Adam Mirowski. Ale zacięta walka o srebrny medal, a tymczasem zbliża się już do mety Franciszek Stańczyk. Będzie złoto dla Pomeranii Szczecin. Kto będzie srebrny? Jednak sztafeta MKS-u Aleksandrów Łódzki. Kacper Uliński doprowadzi swój zespół na drugim miejscu, a czas nieoficjalny jeszcze zwycięzców 3:21:53. Fenomenalna walka między zawodnikami o medale. No i koniec końców to STS Pomerania Szczecin sięga po ten złoty krążek. Szymon Chmiel, Hubert Wiatrzyk, Konrad Klęk i Franciszek Stańczyk. To jest czwórka zawodników, która tutaj okazała się najlepsza. Widzimy świętujących zawodników Pomeranii. Piekielnie zmęczony Franciszek Stańczyk, który wypruł się na tej ostatniej zmianie do cna, ale udało się. Niesamowite tempo na pierwszych 200 metrach, potem wytrzymał to tempo także na drugiej 200, chociaż z niesamowitą prędkością zbliżał się w pewnym momencie do niego Kacper Uliński, ale Uliński na ostatniej setce też musiał odpierać atak Adama Mirowskiego z AZS-u Łódź, więc też ten pościg za pierwszym miejscem musiał zostać porzucony, żeby tutaj nie zgubić tego srebrnego medalu, jeśli mówimy o ekipie MKS-u Aleksandrów Łódzki. 3:21:51 to jest oficjalny czas zwycięzców tego biegu, czyli STS Pomeranii Szczecin. Srebrny medal po raz drugi z rzędu dla MKS-u Aleksandrów Łódzki. Pomerania w składzie, to już mówiłem, Chmiel, Wiatrzyk, Klęk, Stańczyk, MKS Aleksandrów Łódzki, Kacper Antczak, Hubert Jabłoński, Daniel Dudkiewicz i Kacper Uliński. Brąz dla AZS-u Łódź w składzie Piotr Maj, Tomasz Miller, Kajetan Szczepańczyk i Adam Mirowski. MKS tutaj dzielnie walczący od początku. On wymieniał się tym prowadzeniem zespół MKS-u z drużyną STS-u Pomerania, ale jednak od połowy dystansu już wyraźna przewaga zespołu ze Szczecina, jeśli chodzi o moc, jaką dysponowali na swoich zmianach panowie na nich biegnąc. 3:21:51 Pomeranie, 3:23:20 MKS Aleksandrów Łódzki, 3:23:54 czas trzeciego AZS-u Łódź. Pierwsze i jedyne złoto Pomeranii Szczecin na tych mistrzostwach w klasyfikacji medalowej. Najlepsza drużyna MOS CSIR Dąbrowa Górnicza, która chociażby za sprawą sztafety 4x400 metrów, ale tej kobiecej, oraz przede wszystkim Sebastiana Libury zgarnęła 4 złote krążki. Tutaj jeszcze potwierdzenie wyników sztafety 4x400 metrów, ale juniorów młodszych. Jak się okazuje, celebrować zwycięstwo też trzeba umieć, bo za to, że właśnie z radości cisnęli pałeczką o bieżnię zawodnicy STS-u Pomeranii Szczecin. Sędziowie pogrozili im palcem i pokazali żółtą kartkę, ale to oczywiście nie ma wpływu na wyniki tej konkurencji.